Polacy promują eksmisję Gazpromu w największej gazecie gospodarczej USA i hub gazowy Baltic Eagle Gas Hub. Premier Słowacji jest podejrzany o zdradę stanu za blokowanie energii na Ukrainie. Trump znów przedłuża ultimatum dla Iranu. Jest 27 marca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Baltic Eagle Gas Hub. Polska zacieśnia sojusz z USA i rzuca wyzwanie Gazpromowi. Polska ofensywa gazowa w Stanach trwa. Polski hub gazowy ma nazwę Polish Eagle Gas Hub, ma być bramą na LNG spoza Rosji dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trwają zakulisowe rozmowy na Sierra Week w Houston. Orlen reklamuje polski hub gazowy w największym dzienniku gospodarczym Ameryki, czyli Wall Street Journal, przy okazji kluczowej konferencji branży ropy i gazu Sierra Week w Houston. W artykule Orlenu w Wall Street Journal możemy przeczytać, że Morze Bałtyckie staje się kluczowym korytarzem dostaw gazu, ropy i innych paliw, a także elektryczności w Europie Środkowo-Wschodniej. Staje się także jednym z głównych szlaków dostaw LNG do regionu. Te dostawy LNG tworzą fundament pod hub gazowy Orzeł Bałtyku, czyli po angielsku Baltic Eagle Gas Hub. Orlen aktywnie pomaga rozwijać rynek gazu w tej części Europy, czytamy. Polacy odnoszą się w ten sposób do wieloletniej polityki budowy hubu gazowego w Polsce z użyciem infrastruktury, gazociągu Baltic Pipe, gazoportu w Świnoujściu, a także planowanego pływającego terminalu LNG, czyli FSRU, a potem FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej. Orlen przypomina, że przed inwazją Rosji na Ukrainie oraz kryzysem energetycznym wywołanym przez Rosjan, dostawy gazu rosyjskiego stanowiły 45% importu do Unii Europejskiej, sięgając 155 miliardów metrów sześciennych. Dostawy w 2026 roku mają spaść do 43 miliardów metrów sześciennych i spadać dalej. Program REPowerEU zakłada, że Europejczycy porzucą dostawy z Rosji do listopada 2027 roku. Orlen przypomina, że Polska odebrała w listopadzie 2025 roku 400 dostawę LNG. USA pozostają kluczowym dostawcą gazu dzięki umowom z Semprą LNG oraz Cheniere. Skala działalności Orlenu w połączeniu z polską infrastrukturą i rozbudowaną siecią transgranicznych połączeń gazowych daje Polsce silne podstawy do pełnienia roli hubu gazowego Baltic Eagle w Europie Środkowo-Wschodniej, czytamy w gazecie. Infrastruktura rozwijana w Polsce na przestrzeni lat wraz z rozbudowanymi połączeniami z krajami sąsiednimi umożliwia efektywny handel gazem, czyniąc Orlen kluczowym graczem w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu. Delegacja Polski na konferencję Sierra Week w Houston w USA składała się m.in. z wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego oraz ekipy Orlenu pod wodzą wiceprezesa Roberta Soszyńskiego. Byli tam także przedstawiciele Gaz System na czele z prezesem Sławomirem Hinzem. Rozmowy koncentrowały się na roli LNG w europejskim systemie energetycznym, rozwoju infrastruktury oraz współpracy w obszarze energetyki jądrowej. Omówiono także kierunki rozwoju nowych technologii oraz współpracy inwestycyjnej, wylicza resort energii, pokazując dodatkowe oblicze hubu, paliwowe i jądrowe. Polska może pośredniczyć także w dostawach technologii jądrowych oraz paliw z USA. To komponenty rosnące na znaczeniu w kryzysach energetycznych jak ten w 2022 roku, czy obecny, który skłania państwa europejskie do rozwiązań pomocowych. Kolejny istotny temat to wzmacnianie odporności infrastruktury krytycznej, poruszany przez Gaz System. Polski hub gazowy potrzebuje ochrony przed atakami hybrydowymi, które po inwazji Rosji na Ukrainie są coraz częstsze. Bałtycki szlak dostaw dóbr nierosyjskich może być celem. Warto nadmienić, że rozmowy w Teksasie uwzględniały także spotkania z przedstawicielami Norwegii, odpowiedzialnej za istotne dostawy gazu do Polski z szelfu przez Baltic Pipe, oraz z Komisją Europejską, która patronuje programowi REPowerEU i zamierza przedstawić regulację o porzuceniu dostaw ropy z Rosji do 2027 roku. Na miejscu byli także przedstawiciele Unimotu, który zabiega o zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliw w obliczu wojny w Iranie. Prezes Adam Sikorski ostrzegał, że blokada cieśniny Ormus powoduje wielką rywalizację o dostęp do paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowy o Baltic Eagle Gas Hub mogą doprowadzić do nowych umów na dostawę LNG z USA do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy, Słowacji i Węgier.
Regulacja REPowerEU oznacza, że w tych dwóch ostatnich krajach powstanie luka do wypełnienia przez Polaków. Negocjacje w Teksasie są kolejnym etapem rozmów, które zostały po raz pierwszy ujawnione podczas Gasterm 2025 w maju zeszłego roku, o czym informował wówczas Energy Drink. Jednym z tematów jest wykorzystanie drugiego, pływającego gazoportu FSRU-2 do rozwoju dostaw. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. CPN. Rząd uruchamia pakiet ratunkowy ceny paliwa niżej, który ma ochronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dzięki kombinacji cięć podatkowych i kontroli marż ceny na stacjach spadną o $1,20 na litrze jeszcze w tygodniu przedświątecznym, a więcej na stronie energydrink.today. Problemy w Brukseli? Obniżenie VAT na paliwa silnikowe jest niezgodne z unijnym prawem, przekazała dziennikarce RMFFM w Brukseli Komisja Europejska. Parlament i prezydent mogą sprawić, że przepisy w tej sprawie będą gotowe przed świętami. Korekta strategii. Polska Grupa Energetyczna może skorygować strategię po zmianie w fotelu prezesa. Dariusz Lubera mówi w Rzeczpospolitej, że część potrzebuje korekt. Zapowiada komunikat w razie wprowadzenia zmian. Rezerwa węglowa. Prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Enichimowski mówi w podcaście Energy Drink o elektryfikacji w strategii operatora oraz o rozmowach o doraźnej potrzebie stworzenia rezerwy elektrowni, w tym węglowych, na okres po 2028 roku. Więcej na stronie energydrink.today oraz w naszym podcaście w rozmowie z panem prezesem. Teraz wieści z Europy. Podejrzenie zdrady. Policja słowacka rozpoczęła śledztwo w sprawie potencjalnej zdrady stanu przeciwko premierowi Robertowi Fico. To skutek zgłoszenia głównej partii opozycyjnej, która oskarża go m.in. o próbę blokady dostaw energii na Ukrainę. Niemcy kontra podwyżki. Bundestag przyjął przepisy dopuszczające podwyżki cen na stacjach paliw tylko w południe raz dziennie. Niemcy mają dalej rozważać inne działania, jak obniżenie narzutów podatkowych albo ceny maksymalnej windfall tax znane z Polski. Lepsza obrona. Regulator niemiecki Bundesnetzagentur określił zagrożenia energetyki w cyberprzestrzeni zgodnie z dyrektywą NIS-2. Nowa metodologia ma pozwolić na lepszą walkę z zagrożeniami dla energetyki w sieci. Kraje unijne są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy. Dostawcy czy oprawcy? Według badań Uniwersytetu Yale, rosyjskie Gazprom oraz Rosneft odpowiadały za pomoc w wysiedleniu ponad 2000 dzieci z Ukrainy. Skierowały je na obozy reedukacyjne w Rosji, na których m.in. uczyły się użycia broni. Europa planuje rozstanie z surowcami rosyjskimi w programie REPowerEU. Jeszcze wieści ze świata. Gambit na Bliskim Wschodzie. Prezydent Ukrainy odwiedził Arabię Saudyjską, której przekazał technologię obrony przed dronami Iranu zagrażającymi energetyce królestwa. W zamian oczekuje wsparcia politycznego w czasie inwazji Rosji na Ukrainie. Ostrzeżenie. Nowy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzega, że zależność od Chin w łańcuchu dostaw zielonych technologii jest zagrożeniem. Chiny odpowiadają za 85% produkcji paneli fotowoltaicznych i 80% baterii litowo-jonowych. Wsparcie Tajwanu. Dyrektor American Institute w Tajwanie zapewnia, że USA w pełni wspierają bezpieczeństwo dostaw surowców i energetyczne tej wyspy w obliczu zagrożenia z Chin. Amerykanie nie mają oficjalnej placówki, ale układ o specjalnych relacjach. Pekin nie uznaje niepodległości tej wyspy. Ultimatum przedłużone. Prezydent USA Donald Trump przesuwa ultimatum wobec Iranu kolejny raz. Teraz termin to 6 kwietnia. Przekonuje, że trwają rozmowy z Teheranem. Ropa Brent utrzymuje się w okolicach $101 za baryłkę ze względu na obawy przed interwencją lądową. To wszystkie materiały przygotowane dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli komentarz o bezpieczeństwie energetycznym tygodnia. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.